Tutaj znalazłem miejsce obozowiska jakiegoś. Teraz sygnał jak dzwon. Drugowojenna łuseczka. Oparłem się o drzewo, muszę chwilę odpocząć. Blika chwacka, czyli chorwacka monetka. Super, takie jeszcze też nigdy nie wykopałem. Jeszcze ładnie. Srebrna, super, jedna koronka. Teraz plaster miodu. Widzicie jaka mgła? To jest ogólnie dzień po tym, jak była taka piękna pogoda. Pewnie wszystko teraz paruje, bo deszcz popadał i dlatego taka mgła się zebrała. A ogólnie tak, wróciły śmietniki, więc będzie bezpośrednio wyrzucane do śmietników, ale z tego co widzę, to też przyjeżdżają ludzie z gabarytami i po prostu zostawiają to pod śmietnikami. Nawet ktoś taki kibelek wyrzucił. Mimo że tutaj jest toj. A ja wchodzę na miejscówkę, na której wczorajszego lub przedwczorajszego dnia znalazłem to srebrne serduszko, ale padł mi detektor i będę chciał tam jeszcze przejść się po tym miejscu, żeby zobaczyć, czy nie zostało tam, moi drodzy, łańcuszek lub może jakieś drugie serduszko lub coś w tym stylu. Zobaczymy. Lecimy, sprawdzimy. Was zapraszam na odcinek. Oczywiście zarzuciłem sobie gumowce, bo podejrzewam, że po prostu będzie ładny jubel po tym deszczu, ale idę bezpośrednio w to miejsce, w którym padł mi detektor i tam bym chciał zacząć poszukiwania. Mam nadzieję, że jeszcze łańcuszek znajdę, bo wydaje mi się, że ogólnie ten pendant, ten wisiorek leżał gdzieś na wierzchu po prostu i on nawet nie jest ani troszeczkę spatynowany, więc długo na pewno tam nie poleżał. Myślę, że to kwestia maks jednego sezonu. Dobra, już komarów zaczyna latać sporo, więc trzeba przywdziewać przyłbice przeciwko komarom. A jestem już na miejscu, gdzie wyszedł ten srebrny wisiorek i tutaj zacznę poszukiwania, bo tutaj też padł detektor. Zobaczymy, miejmy nadzieję, trzymajcie kciuki, że jest gdzieś łańcuszek. Tutaj znalazłem miejsce obozowiska jakiegoś bushcraftowca, który pozostawił trochę śmieci po sobie, folii aluminiowych, a żadnej monety ani noża. Co z tobą, bushcraftowcu? Nie zostawia śmieci, zostawia jakieś droższe rzeczy. Tutaj jest ten teren, gdzie wyszło to srebrne serduszko. Przeszukany wstępnie, jeszcze pewnie zrobię tu małe kółeczko, ale nic poza tym nie wychodzi. Teraz wyszło kółeczko jakieś od pałatki namiotowej, miedziane. I krążę tutaj dalej. Zobaczymy, jeśli nic nie wyjdzie, będę uderzał tam kawałeczek dalej. Teraz taki jakiś dziwny wkręt, bo widzicie, to normalnie tutaj jeszcze widać, więc nic starego. Taki badziewek. No jak nie śledzie i kapsle, to kółeczka od pałatek. Dzisiaj już kilka śledzi wyszło. Oczywiście ich nie pokazywałem. No i teraz po raz kolejny trzecie kółeczko od pałatki. Teraz sygnał jak dzwon. Drugowojenna łuseczka. P207 37 rok. Achtung, Achtung! Tutaj gdzieś to sreberko zostało znalezione, a od razu tutaj 10 koron denominowane już. Który rocznik? Nie, 86 albo coś. Już wam mówię. 84. Będzie widać? Da, widać. 1984. No czyli jednak taka miejscowa bardzo nieprzeszukana jeszcze. Nieopodal jedna korona, 97 rok. Super.
Tak bardzo przeszukana miejscowa. Tam powiesiłem na drzewie bluzę jakąś znalazłem. A tutaj od razu 10 koron. Harald V. Jest rok na niej 96. Super. Tutaj jakiś tupecik z renifera, czy jak to tam się nazywa, peruka taka. A takie coś, jest ktoś w stanie powiedzieć, co to może być? Tutaj jest tak jakby gwint i takie pokrętło. Jedna noga chyba jest ułamana, ostre. Nie wiem. Oparłem się o drzewo, muszę chwilę odpocząć. Napić się kawy i napawać się tym pięknym widokiem. Gdzie on jest? Ale relaks konkretny. Ćwierka sobie tam ptaszyna. A tam w oddali drą mordy mewy. Coś ostatnimi czasy mam szczęście do obcej waluty. Teraz znowu, ale widziałem już z drugiej strony, że to jest 5 kun Republika Chorwacka, czyli chorwacka monetka. Super, takie jeszcze też nigdy nie wykopałem. Ładna monetka. Ursus Arctos 2012 rok. Ale chyba w Chorwacji teraz jest euro, więc już po denominacji. Miejsce obok, tutaj te 5 kun, a tutaj zobaczcie, lekko przykryta trawą, 2009 rok, jeszcze ładnie srebrna, super, jedna koronka. Dalej gnębię to ognisko, które widzicie, 50 ore teraz. To jest ta mocno bijąca monetka. Teraz śledziuch z Hellsporta, a Hellsport jak się do mnie nie odezwał, tak się nie odezwał. Kiedyś powiedziałem, że wymienię z 300 czy ileś tam śledzi na namiot. Ale nie chcą. Twardo, nawet nie odpisali. Teraz plaster miodu, czyli pierścień wiodący, bardzo ładny, zieloniutki. Super. Monetka teraz. Co to mamy? Jedna korona chyba, tak? Nie, 50 ore. Jakaś po denominacji, bo to... Który to rok? 80 bodajże. Zobaczmy. Tak, 1980. Jeszcze teraz na odchodne. Już widzę, że trzasłem monetkę. I co to mamy? 10 koron, kurde, to czyli dobra opcja dzisiaj. Ponad 20 koron. Jeszcze na odchodne w sumie, bo wracam, wiadomo, że z detektorem w ręku, 50 ore. Ostrze nożyka. Dobra, wracam już do auta. Detektor poskładany. Postaram się tu nie wywrócić w błoto. Jest strumyk. Przekroczyłem, za chwilę będę w aucie i zrobię wam szybkie podsumowanie tego, co dzisiaj wpadło, bo mimo, że byłem na starej, dobrej miejscowie, która tyle razy jest przeze mnie już przeszukana, bo to jest, można powiedzieć, że najbliższa moja miejscowa, to dzisiaj zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie. Więc zaczekajcie jeszcze kilka sekund i już będę w aucie i wtedy podsumowanko.
Dzisiaj tak to wygląda ze śmieciami, które idą od razu do śmietnika. Kilka śledzi, które też lądują w śmietniku. 3 ameliniowe, które lądują w szufladzie. No i z tych lepszych fancików, takich, które były ciekawsze sygnały, te dwie rzeczy też wylądują w śmieciach. Łuska, 37 rok bodajże. Tu mamy tak, 10, 20, 22 korony plus stara po denominacji i 3,50 i 5 kun, tak? To było 5 kun, 5 kun, no. Chorwacką, 2 kółeczka, które w sumie też wylądują w śmieciach. No i pierścień wiodący. Tyle na dziś, moi drodzy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.